ptaki nadal pięknie śpiewają, a ja szykuję się do pracy. Mamy początek kwietnia, piękny, wspaniały dzień dzisiaj. Wszystko pięknie rośnie, a ja Was zapraszam do oglądania filmu. Dzisiaj zaczęliśmy od mycia naszego grilla. Postanowiliśmy już go uporządkować po zimie i tutaj Howard czyści całą obudowę tego grilla. Na razie jest to gorąca woda z płynem do mycia naczyń. Ma też spray do tego, żeby odtłuścić wszystkie elementy tego grilla. Także sobie tutaj po prostu przygotowujemy coś, co używamy. A ja z kolei, wykorzystując moment, zadzwoniłam do mojej mamy i pokazuję jej po kolei wszystkie kwiatki, jakie w tym momencie kwitną w moim ogrodzie. Śmiesznie to troszeczkę wygląda na przyspieszonym obrazie, ale to tak, wszędzie weszłam w każdy zakamarek, pokazałam co trzeba i jednocześnie zabrałam się również do pracy. Ja czyszczę kratki tego grilla. Tutaj mam w palenisku stary popiół z palonego drzewa i wymieszany też z ciepłą, czy też prawie gorącą wodą. Po wyczyszczeniu grilla zaczęłam napełniać doniczki, żeby móc przesadzić kwiaty. Wynoszę je do szklarni, gdzie moje kwiaty są już pięknie rozrośnięte i wymagają świeżych doniczek. Rozdzielam na takie mniejsze kubki i wsadzam do ziemi. Przyszedł już też czas na wysadzenie pietruszki naciowej. Pietruszkę naciową rozdzielam na pojedyncze roślinki. Układam sobie tak, żeby miała cały jeden rządek tej pietruszki w grządce podwyższonej. Oddzielam troszeczkę ziemię, robię dziurkę i przyklepuję korzonki do tej ziemi. No i teraz czas na pomidory. Idziemy poprzesadzać troszeczkę pomidorów. I tak to jest, moi kochani, że musimy sobie dawkować te nasze prace w ogródku, ponieważ jednocześnie potrzebujemy robić już w ogrodzie, na zewnątrz, ale w domu mamy też sporo pracy, ponieważ jeżeli jesteście tak jak ja, słuchajcie, wysiewacie pomidory i co roku powtarzacie sobie po 5 z każdego gatunku pomidorka, wystarczy zupełności, to tutaj Wam pokażę jedną doniczkę, gdzie miało być 5 pomidorków. No jak mi ktoś powie, że tu jest 5, to nie ta matematyka. No i pomidorki. Moje pomidorki nie rosną w jakichś oświetleniach sztucznych, nie mam żadnego innego światła ani jakichś mat grzewczych, dlatego one się wydłużyły. W związku z tym muszę je głęboko posadzić. Już część wysadziłam i zostały mi tylko takie większe doniczki. No i muszę teraz głęboko je posadzić, także sobie rozdzielam te sadzoneczki i pokażę Wam, jak je wsadzam. Ponieważ nie mam też dużo miejsca na parapecie, to do takich większych doniczek te sadzonki nie są aż takie duże. W związku z tym do takiej doniczki będę sadziła co najmniej 2 lub 3 nawet i pomidorki, ponieważ one i tak będą potrzebowały przesadzenia. Także przy takiej siewce po prostu tak głęboko wsadzę, żeby wystawały tylko listki z tej doniczki. Jeszcze potrzebuję tu dosypać ziemi. Będę przysypywała te moje sadzoneczki. 1, 2 i jeszcze 3. Pomidory lubią przesadzanie, lubią jak się coraz głębiej je wsadza do ziemi, wypuszczą korzenki nawet z tego głównego pędu. I zobaczcie, tak mam te 3 sadzonki ulokowane w doniczce i teraz po prostu delikatnie naokoło będę przysypywała ziemią. Jeżeli muszę sobie przytrzymać sadzonkę, to trzymam za listki te pierwsze takie pojedyncze listki, nie łamiąc już tych listków właściwych. To są tak zwane przylistki, które wyrastają jako pierwsze, żeby zapewnić roślince pierwsze wytwarzanie chlorofilu.
Jak będą rosły, te przylistki odlecą i ja po prostu będę dosypywała ziemi stopniowo do tej doniczki, tak żeby oczywiście można było podlewać też te pomidorki. One dosyć szybko teraz już powinny pójść w górę. No i mam tej roboty sporo, ale tu Wam pokażę od samego rana, ile już zrobiłam. A w tym momencie wysadziłam już chyba ze 40 pomidorów innych odmian niż te, które Wam pokazałam. A jeszcze przede mną takie 3 doniczki z pomidorami, także chyba będę musiała po prostu większość, może nie większość, ale chyba będę musiała po prostu rozdać troszeczkę tych pomidorów. Napiszcie, czy też tak macie, że po prostu zawsze co roku tylko po 5, a tu wychodzi po 40. Pierwszym ziołem, jakie udało mi się wysuszyć w tym roku, to jest tymianek. I ten tymianek suszyłam na suszarce, ponieważ ogrzewanie już u nas nie działa. Już wyłączyliśmy ogrzewanie. Wyczyściłam tutaj stół, bo wiedziałam, że będzie się mi tutaj ten tymianek przesypywał przez te sita. Najpierw sobie zgarnę do miski wszystko z tych sitek. Pokażę Wam i rozkruszę w misce w ten sposób. Pozbędę się tych twardszych gałązeczek. Listki się pięknie wykruszą. Gałązeczki za chwileczkę odłożę. Tu już w misce mam właśnie wykruszony ten tymianek. Przygotowałam sobie słoik z etykietką. Polecam takie etykietki czarne i można pisać białym flamastrem. To jest tak jakby chyba papier kredowy, coś w tym stylu. No i zobaczymy, ile mamy tego tymianku, słuchajcie, po pierwszym suszeniu. Przyda się na pewno i suszony, i świeży w ogródku jest, także w zależności od typu potrawy będzie taki i taki. Tak jak mówiłam, stół był przetarty, przygotowany. Także sobie jeszcze nawet tych parę listeczków zgarnę, słuchajcie, i mamy słoik przygotowany. I skoro suszarkę już mamy na zioła opróżnioną, no to teraz oregano. Nie boję się przycinać tego dosyć nisko. Te oregano przetrwało mi pięknie zimę. W związku z tym na pewno przetrwa i wiosnę. I muszę Wam powiedzieć, że najlepsze przy takich cięciach dla mnie są nożyczki. Jest tego całkiem sporo. To tak jak koszenie trawy, słuchajcie. I cały koszyk oregano jest. Opłuczę. Porozkładam na moje właśnie kosze do suszenia i włączę. A tutaj 7-latka zaczyna rosnąć, też mnie to cieszy. Następnie zajmę się też obcinaniem szałwi, ale to dopiero po wysuszeniu tego zioła. Przyszedł też już czas na wysadzenie kapusty. Robię to wieczorową porą, żeby słoneczko tych moich siewek nie za mocno już nie wysuszyło. Troszeczkę tutaj rozgarniam ziemię, robię po prostu tak, żeby ją troszeczkę wzruszyć. Rozkładam sobie kapustę w mniej więcej równych odległościach. To nie jest duża kapusta, to jest taka kapusta stożkowa. O ile się nie mylę, to jest Greyhound. Także około 25, może nawet i 30 cm pomiędzy sadzonkami mam. I ta kapusta będzie dosyć szybko zbierana, to jest dosyć wczesna kapusta, także o ile ślimaki jej nie zjedzą, no to sobie mam nadzieję ją uprawić. W tym momencie mam tutaj 12 sadzonek, jeszcze część została w szklarni, takie mniejsze sadzonki, jakby coś to mogę sobie dosadzić, ale raczej więcej nie będę sadziła w tym roku tej kapusty. Mam jeszcze kalafiory i mam jeszcze ochotę na brokuły, także potrzebuję zrobić miejsce.
Jak widzicie, dociskam porządnie każdą sadzonkę kapusty, ponieważ ona nie lubi wolnych przestrzeni w ziemi. Korzenie powinny być naprawdę mocno przytwierdzone do ziemi, żeby jak najmniej tej przestrzeni powietrznej było przy takich korzonkach. I tu jeszcze po podlaniu znowu dociskam tą kapustę, żeby trzymała się ziemi. Wysypuję niebieskie granulki, ponieważ ślimaków mamy ogrom, a nie chcę, żeby weszły mi od razu i zjadły wszystkie młode listki. Ponieważ kapusta spędzi pierwszą noc na zewnątrz, nie chcę, żeby przeżyła szok taki termiczny, dlatego jeszcze na 2-3 noce będę przykrywała folią. W ciągu dnia będę odkrywała, a w nocy będę przykrywała, żeby jeszcze jej było dosyć cieplutko. Następnie po kilku dniach takiego ocieplenia zostawię już taką kapustę tak bez żadnego przykrycia. Przyszedł też już czas na wysadzenie sałaty. Jak wiecie, ja mam tylko 6 w sumie takich dużych grządek na warzywka, więc nie mam tego miejsca aż tak dużo. I kiedyś, kilka lat temu dostałam taki plastikowy pojemnik, który miał być na pomidory, ale próbowałam pomidory, jednak ten pojemnik nie jest zbyt duży i najlepiej nadają się tutaj jakieś warzywa do sadzenia, które nie mają jakiegoś większego systemu korzeniowego. Ten pojemnik jest dosyć łatwy do tego, żeby można było go przemieszczać w różne części mojego ogródka. I ten pojemnik jest tak zrobiony, że ma tutaj takie plastikowe elementy z materiałem, który sączy wodę i to się tak nakłada. Jednocześnie ma takie tutaj dziurki, żeby można było wsadzić paliki na te właśnie pomidory, ale nie używam ich, ale są takie trzy takie właśnie dziurki, żeby były paliki. A tutaj jest system nawadniania. Wlewa się po prostu wodę do tego przez ten otwór tutaj i pokazuję Wam, ile tej wody tutaj jest, jaka jest pojemność, jaka jest ilość tej wody w tym pojemniku. Zamiarem tego pojemnika było też to, że po prostu kupuje się takie gotowe worki do pomidorów. One mają 3 chyba otwory i są takiej szerokości. Ja nie kupuję żadnych worków z ziemią typowo do pomidorów. Tu mam taki worek po kompoście. Ja go sobie rozerwałam, tak żebym mogła nałożyć na ten pojemnik. I teraz go po prostu na tych plastikowych spornikach przebiję. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jak mam tą folię, ona mi też zabezpieczy ziemię przed wysychaniem. I teraz sobie po prostu nasypię tutaj ziemi. Mam tutaj przygotowaną mieszankę ziemi ogrodowej z kompostem kupionym. A tutaj mam sałatę, także sobie wsadzę sałatkę za chwilę tutaj. Pamiętajcie, żeby nie wysiewać za dużo sałaty, ponieważ jej nie przejecie, jak będziecie mieli za 30-40 główek. Sałatę głównie jajem. Howard lubi taką tą twardszą, taką kruchą sałatę. I to jest sałata polska, głowiasta krucha właśnie, z Polski przywieziona. Zobaczymy, jak będzie rosła na angielskiej ziemi. Także spróbujemy. Mam kilka tutaj sadzonek i te sadzonki sobie wysadzę, a następnie za jakieś 2-3 tygodnie dopiero wysieję kolejne sałaty, żeby w miarę na bieżąco te sałaty były przez cały okres wegetacyjny roślin. A przy okazji będę miała doniczki na tą całą masę pomidorów. Takie niezbyt. Wybiorę te większe sałaty, a te mniejsze zostawię jeszcze w szklarni. Teraz po wysadzeniu sałaty będę wlewała tutaj wodę. Tu jest ten mój miernik. Na razie pokazuje mi na 0. Nie wiem, czy mi się to uda wlać. Ale zobaczymy, czy zmieni się poziom tej wody po wlaniu konewki wody. Tu już wlewam wodę i możecie zobaczyć, że ten miernik tej wody się przekręcił i mamy maksimum wody w pojemniku. Wieczorową porą, już po umyciu grilla, miałam czas na
kawałek ciasta i kawę, przeczytać książkę i przy ognisku siedzieć już po kolacji i się relaksować. Dzisiaj, kochani, jest tak zimno, że musiałam ubrać takiego misia i jeszcze włączyć ogrzewanie. Także nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Mam kolejny dzień wolny. No i chętnie poszłabym do ogrodu, a cóż, taka jestem pani misiowa. Ale to nic, przygotowywuję sobie nasiona do kolejnych wysiewów i dzisiaj już jest u mnie 9 kwiecień i już po połowie kwietnia będzie czas na wysiewanie kolejnych roślin. I tak, mam tutaj ogórki, które będą ogórkami wysianymi najpierw w pomieszczeniu i to jest angielska odmiana Market More 76. Tu mam stare nasionka, tu mam nowe nasionka, zobaczymy jakie będą ich wschody, także sobie to przygotuję już właśnie po 15 kwietnia. Nie wysiałam jeszcze koperku, miałam sporo koperku mrożonego, także nie spieszyłam się, ale już teraz sobie wysieję. Groszek, który wysiewałam już jakiś czas temu, naprawdę powoli wschodzi i nie wiem, czy te nasiona po prostu nie były za stare. Próbowałam, ale teraz wysieję sobie do multidoniczek jeszcze groszku i tam, gdzie wzejdą te pierwsze nasionka, to super, ale jeżeli nie wzejdą, to po prostu będę miała rozsadę i zamienię po prostu tamte i wsadzę w te miejsca, w których ten groszek nie wszedł. Resztka fasolki szparagowej w multidoniczki pójdzie i też zobaczę, czy będą wschody. Po prostu wykorzystam, nie będę tego trzymała nie wiadomo po co i na co. Mam fasolkę Blauhilde, to jest fasolka tyczna i tą fasolkę będę siała pierwszy raz. Nie wiem, ile tych nasion potrzebuję, także zanim jeszcze, jak już opublikuję ten film, to dopiero będę wysiewała, także powiedzcie mi, ile ja potrzebuję takich roślin mieć, tych sadzonek, tej Blauhilde, żeby wykarmić naszą malutką rodzinkę. I czy tą fasolkę można mrozić? Bo blanszuję fasolki i mrożę te normalne, zwykłe, a takiej jeszcze nigdy nie miałam. Także chętnie zobaczę w komentarzach Wasze podpowiedzi. No i jak wiecie, biorę udział w konkursie na największego i tu chodzi o na największe warzywo. Konkurs organizowany jest przez kanał Dziki w Ogrodzie. Przepraszam, pralka chodzi, mam nadzieję, że aż tak głośno nie będzie. I jednym z produktów, które będzie brało udział w tym konkursie, to jest dynia. I tutaj mam kilka tych dyni, ale nie wysieję oczywiście wszystkich nasionek. I tak zamówiłam sobie przez internet odmianę organicznej dyni Crown Prince. Zobaczymy. Mam nadzieję, że urośnie. Ma być spora i piękny kształt mieć. Uwielbiam tą dynię piżmową, także mam nadzieję, że mi też ładnie wzejdzie. Aczkolwiek tak macam, tutaj jest chyba tylko kilka nasionek. Nie wiem dokładnie ile, ale jak będą 2-3 roślinki, to wystarczą. Tu jest stare opakowanie, ale podpisane dynia od mamy. Także mamo, teraz Ty musisz mi napisać w komentarzu albo zadzwoń do mnie i powiedz mi, co to była za dynia, bo nie pamiętam. Może to wygra w konkursie i urośnie mi duże, to jest dynia olbrzymia. Także mam nadzieję, że urośnie. Kolejna dynia to jest Uhiki Kuri. Dużo osób uprawiało tą dynię i chwaliło sobie smak tej dyni. Ja jej nigdy nie jadłam. Mam nadzieję, że coś będzie. Do tego oczywiście squash. To już może nie będzie brało udziału w konkursie, bo to są malutkie takie. Ja zbieram małe patisony do octu. I tutaj w zeszłym roku wysiewałam kilka nasionek, ale nic się z tego nie udało. Winter Squash, odmiana Jumbo Pink Banana. Jumbo Pink Banana. Może te nasionka teraz wzejdą, a jeżeli nie wzejdą, no trudno. To będzie jak będzie. W ogrodzie warzywnym nie zapominajmy o wysiewaniu turków. To jest mój zbiór moich nasion z zeszłego roku. Do tego będą kwiaty wysiewane. Zatrwian, Maciejka, kocanka na suche bukiety.
Tu jeszcze mam stare nasiona ostu, takiego ozdobnego, bardzo uwielbiane są przez owady zapylające, także sobie wysieję, kolejny zatrwian i taka mieszanka na suche bukiety, bo nie dostałam tych nasion, które planowałam w zeszłym roku sobie kupić, jak byliśmy w Polsce, już nie było żadnych nasion, dlatego wzięłam taką mieszankę. Mam nadzieję, że super wyjdzie i będę mogła sobie te suche bukiety robić, bo jak cofniecie się do moich filmów, to takie suche bukiety ozdabiają mi dom podczas takich zimowych, ciemnych wieczorów. Także teraz też jest taka zima, a na dworze jest tak zimno, a ja muszę iść wysadzić, nie wysadzić, tylko muszę popikować kalafior. Idę. Tylko chyba jeszcze ubiorę kożuch. Mam to szczęście, że mam ogródek przydomowy i w każdej wolnej chwili mogę w nim spędzać czas. Także tak, idę dokończyć pomidorki, przesadzanie pomidorków i cieszyć się tym pięknym, wspaniałym dniem. Pa, pa, do następnego razu.